Witam Was serdecznie na kanale Zakazany Ogród. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w jeden dzień stworzyć ogród bądź rabatę, która za 6 miesięcy będzie wyglądała dokładnie tak. Zapraszam na ten odcinek. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feel it. To nie jest sztuka wziąć projektanta ogrodu, ale nie każdy chce. Nie każdy chce też wydawać pieniądze na taką usługę. Każdy natomiast chce mieć ogród, który będzie nas cieszyć i każdy wymaga też szybszego efektu. Mimo tego, że ogród lubi cierpliwość, są pewne rośliny, są pewne sposoby, które sprawiają, że możecie nową rabatę, bądź nawet cały ogród stworzyć dużo szybciej i z przepięknym efektem. Ten efekt, który widzicie teraz w lipcu, a ten efekt tworzyliśmy w zeszłym roku na zimę. Mało tego, to nie jest jeden z efektów, ponieważ jeżeli oglądacie ten kanał, to zobaczycie, że ta rabata zmienia się cały sezon, a będzie się zmieniać jeszcze bardziej. Pierwsza ważna rzecz to jest, jak założyć w ogóle nową rabatę i to będzie pierwszy punkt, o którym porozmawiamy. Jeżeli nie chcecie słuchać tego punktu, przesuńcie dalej, bo dalej porozmawiamy o roślinach, które tu się znalazły i które tak naprawdę z małych sezonek bądź nasion wyrosły na takie wielkie. Ta rabata powstała w bardzo prosty sposób i jest to sposób, który będę Wam naprawdę niesamowicie polecać. Teoretycznie wymaga cierpliwości, ale tak naprawdę wymaga osadzenia w odpowiednim czasie. Ta rabata powstała na kartonach. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście mojego odcinku o tworzeniu rabat na kartonach, to koniecznie wejdźcie. Są 2 takie odcinki i na tych odcinkach dokładnie wyjaśniam, jak powstają takie rabaty, więc warto to sobie zobaczyć. Natomiast tu nie była ściągana darń. Tu była jedynie bardzo mocno ścięta trawa, następnie wyłożone kartony bez nadruku, bez żadnych folii na zakładkę. Kartony zostały zmoczone, a następnie przykryte grubą warstwą kompostu. Słuchajcie, tutaj poszło, wydaje mi się, około 20 cm kompostu. Był to kompost zakupiony po prostu aż w tonach, więc to nie były, wiecie, worki same kompostu, ponieważ taką rabatę zrobiliśmy tutaj i zrobiliśmy jeszcze w kolejnej części ogrodu i jeszcze przede mną jest taka sama rabata. Jest to sposób, który pokochałam, ponieważ jest to sposób, który zarówno blokuje chwasty, ale też niesamowicie urzeźnia glebę. Ta gleba, która tu jest, to jest glina. Nie każda roślina sobie w takiej glinie poradzi i bardzo często było tu ciężko po prostu wbić szpadel. Powiem Wam tak, jeżeli stworzycie tego typu rabatę, bardzo fajne jest, jeżeli od razu nie będziecie osadzać jej roślinami. Jeśli chwilę poczekacie, to tak naprawdę zdąży Wam tutaj ta darń zgnić pod tymi kartonami. Najlepszym wyjściem robienia jest takiej rabaty na jesień. Wtedy przez zimę cały czas jest ta rabata przykryta śniegiem. W związku z tym też te kartony fajnie przylegają i nie przechodzą później żadne chwasty przez te kartony, ewentualnie wczesną wiosną. Jeżeli zrobicie to na zimę, na wiosnę możecie zacząć już obsadzać. Ja nie mogłam się doczekać, więc oczywiście kilka roślin znalazło się już tutaj na zimę. Między innymi róże, między innymi hortensje i między innymi kilka bylin, ale ja tu też właśnie niektóre takie rośliny, które wiedziałam, że świetnie przetrwają ich nasiona zimą, poukładałam właśnie w ten kompost nawet takimi główkami roślin. Między innymi zrobiłam tak z jeżówkami i te jeżówki mi teraz tutaj naprawdę świetnie wyrastają, a zostały tu po prostu wysiane. No dobra, to przejdźmy do tego, co tworzy taką rabatę ekspresowo i co zrobić, żeby ona na początku wyglądała świetnie. Najlepiej podzielić sobie porę roku, a raczej takie etapy na wczesną wiosnę, późną wiosnę, lato i na jesień. I w każdym z tych miesięcy mieć rośliny,
które będą nam fajnie kwitły już wtedy. Niektóre z tych roślin będą się fajnie tam gdzieś zażerać między sobą, czyli zaczną już nam w jednym sezonie, później będą kwitnąć całe lato. Ale niektóre będą nas cieszyć dopiero na jesień, a jeszcze inne tylko wczesną wiosną. Jeżeli popatrzycie na kocimiętki, które tu są, to wszystko to są nowe sadzonki. A te boczne to są kocimiętki, które wysiewałam w tym roku metodą winter sowing i one są już wielkie. Kocimiętka jest jedną z takich bylin, która rośnie ekspresowo. Ona wręcz po prostu się roznosi wszędzie i ta kocimiętka, która jest na przodzie, to są pomieszane kocimiętki KitKat i Walker's Law. No i oczywiście taka zwykła kocimiętka fasena z nasion. Natomiast tutaj z tyłu mam jeszcze Six Years Giant, ponieważ dzięki temu ta rabata się tak świetnie wypełnia. Jak dobrze się przyjrzycie, to za mną jest też Buddleja Davida. Buddleja Davida jest takim bardzo szybko rosnącym krzewem, ale on dopiero zaczyna nam kwitnąć w okolicach lipca. Kwitnie fajnie, kwitnie długo, przepięknie się zazielenia, ale wczesną wiosną zarówno Buddleja Davida, jak i hortensje Limelight nie będą jeszcze świetnie wyglądać, a kocimiętka dopiero zacznie się zazieleniać. Dlatego wczesna wiosna to jest fantastyczny moment, żeby taką rabatę obsadzić tulipanami, krokusami i innymi cebulowymi roślinami. Możecie tutaj nawet zmieszać tak naprawdę nawet żonkile z różnymi właśnie tulipanami, w zależności od tego, jaki efekt chcecie, czy kolorowy, czy bardziej stonowany. Możecie taką rabatę już od wiosny mieć fajnie przygotowaną i wtedy te rośliny cebulowe wsadzacie na jesień. Na tej rabacie z takich wczesno kwitnących roślin mam również czosnki i tu są czosnki Purple Sensation. Jeżeli wrócicie do jednego z moich wcześniejszych filmów, one tutaj zostały takim naprawdę gąszczem wsadzone. Czosnki Purple Sensation są czosnkami, które kupicie naprawdę za niską kwotę, ponieważ ja kupiłam taki worek 30 czosnków, tak wielkich, tak pięknych, kulistych, które zapłaciłam około chyba 60 zł na Allegro. Więc popatrzcie, możecie już tutaj wtedy stworzyć świetny efekt, gdy kocimiętka nam wyrasta, gdy wszystko zaczyna się zazieleniać. Jedną z fajnych roślin, którą warto mieć też na rabatach, żeby ona nam wcześniej fajnie wychodziła też, to są ostróżki. Ostróżki bardzo łatwo pozyskacie z nasion i teraz jest jeszcze ostatni moment, żeby to zrobić. Wystarczy wysiać je do kuwetek, wystarczy wysiać je do doniczek, pilnować wilgotności i tak naprawdę różne ostróżki w różnych odcieniach możemy mieć. Tutaj mam akurat takie bardzo liliowe, ale będę chciała jeszcze więcej ostróżek dosadzić właśnie w tej drugiej części, ponieważ powiedziałabym, że na tamtej części mam trochę bardziej łyso, gdyż tam mam najwięcej róż. Ta część jest bardziej bylinowa, jest mieszana. Hortensje Limelight, które sadziłam tutaj bardzo długo, oczywiście nie były w ogóle tutaj widoczne, bo praktycznie były to takie patyczki. Natomiast zobaczcie, jak teraz wygląda ten limonkowy kolor z tymi fioletami. Zaraz Wam pokażę tą rabatę z drugiej strony, bo z drugiej strony też jest gąszcz. Ale to jest rabata naprawdę mocno mieszana i tutaj znajdują się także róże. Róże mniejsze, większe, one na różnym etapie będą wyrastać. Róże na takich rabatach warto posadzić z takimi roślinami, które wypchają nam w jakiś sposób tego typu przestrzeń. Fantastycznym takim wypychaczem jest werbena patagońska. Ona właśnie na tyłach rabat będzie wyglądać cudownie. U nas werbena patagońska potrafi przemarzać, ale werbena patagońska fantastycznie sama się wysiewa i tak naprawdę, gdy wysiejemy jej jeszcze więcej, przełożymy ją w dalszej części rabaty, ta rabata będzie wyglądać jeszcze bardziej dziko i fantastycznie. Ponieważ moja rabata jest w słońcu, u mnie dobrane są rośliny do słońca. Tu jest oczywiście kocimiętka, oczywiście przepiękne, różne odmiany róż, ale zobaczcie, ja mam zmieszane hortensje z różami. Hortensje bukietowe wcale nie potrzebują kwaśnej gleby. Możecie je śmiało mieszać z różami, ponieważ one naprawdę dadzą sobie radę w podobnych warunkach. Tu jest kompost i jeżeli zobaczycie na te wszystkie rośliny, wszystkie one zostały z małych sadzonek wsadzone w tym roku, bądź na jesień i wysiane, a już są tak ogromne. To jest naprawdę też zasługa kompostu. Oczywiście te rośliny są także nawożone, pielęgnowane, ale czy taka rabata w pół roku jest warta świeczki? Myślę, że kompost Wam to uczyni. Zobaczcie taki mój jeszcze trik i przypatrzcie się tym roślinom. Tutaj na tej rabacie też jeszcze przed tym, nim to wszystko zaczęło kwitnąć, fajnie kwitły też irysy, one też tutaj się fajnie po prostu wyłaniały. Ale jak popatrzycie, to oprócz tych róży, które tu będą naprawdę mocno dominować, ja tu mam właśnie też szałwie, które również bardzo szybko się fajnie rozrastają i też tworzą takie kule jak kocimiętki. Mam tu też floksy, które
niesamowicie fajnie kwitną, które gdy przestaną kwitnąć, możemy ściąć i one ponownie nam zakwitną. I na dobrą sprawę mam tu też zmieszane łubiny, które też fajnie szybko się rozrastają i tak naprawdę fajnie się szybko wysiewają. Więc mimo tego, że ta rabata jest ogromna, ona się fajnie zapełnia, ale ja robię jeszcze jeden trik. Jeżeli mam miejsca tak zwane dziury, ja je wypełniam roślinami jednorocznymi. Zobaczcie na te szałwie Amistad. Jesteśmy z drugiej strony tej rabaty. Zobaczcie, jakiego tu mam fikuśnego kolegę. To jest amarantus. Ja go wysiewałam w siewie butelkowym, zimowym. On mi tam zaczął wyrastać i stwierdziłam, że on jest taki duży, że chyba go nie włożę do ogrodu na kwiat cięty. I posadziłam go tutaj. Można powiedzieć, że trochę szalony pomysł, ale słuchajcie, podoba mi się. Podoba mi się. W przyszłym roku może tak nie zrobię, ale dzięki temu ta rabata jest ciekawa, ona się zmienia, coś fajnego się dzieje. No i jest to roślina jednoroczna, ale zobaczcie, jaki fajny. No naprawdę świetny po prostu kolega, który tu się mega wyróżnia. I tu jest coś ciekawego. Tu są róże. Tu są oczywiście przepiękne jeżówki. Słuchajcie, jeżówki w ogrodzie to jest must have na takich rabatach. One się fantastycznie też wysiewają. Ja na tej rabacie kilka po prostu główek uschniętych jeżówek ułożyłam i dlatego tutaj będzie jeszcze więcej tych jeżówek. Ale to są rośliny, które naprawdę są bezobsługowe. Ale zobaczcie tu. Pysznogłówki. Słuchajcie, to jest moja miłość. Monarda nie jest tak bardzo często pokazywana, ale pysznogłówka monarda, oprócz tego, że niesamowicie pachnie, ona tak cudnie wygląda. Ja widzę, że ona się naprawdę fantastycznie zarówno z budleją komponuje, jak i jeżówkami, z floksami, z różami. No fajna kobieta i można z niej robić naprawdę pyszne herbatki, o czym oczywiście pszczółki wiedzą, bo widzę, że siedzą tutaj po prostu non-stop i non-stop spijają po prostu sok z tej pięknej pysznogłówki, jak sama nazwa wskazuje, no musi być apetycznie, ale pysznogłówka, no to jest sadzonka z zeszłego roku, mała sadzoneczka, zobaczcie jak ona wygląda, no coś cudownego, ona też się świetnie wysiewa i to jest też właśnie jedna z takich roślin na rabacie, którą będziecie mieć przez lata. Jak już ją raz wprowadzicie do ogrodu, to oczywiście pewnie będziecie częściej ją rozdawać, bo się fajnie powysiewa. Ja nigdy nie narzekam, że się rośliny u mnie jakoś bardziej wysiewają, bo można wtedy je po prostu rozdać. Ale naprawdę tworzy się po prostu coś ciekawego, coś innego i mamy szybki efekt. I wcale nie taki, wiecie, od linijki. Zobaczcie, tu jest dużo dzikości. Ta Buddleia Davida, ona jest tutaj w centrum, ale Buddleia Davida, którą mam w innej części ogrodu, którą też pewnie widzieliście na kanale, wyrasta mi na taką dużą, więc docelowo ta rabata będzie naprawdę też fajna, przestrzenna. Tu też jest perowska, która też fantastycznie się wyłania na tle kocimiętek. Tu się po prostu cały czas coś dzieje. Gdy popatrzycie na tą rabatę od tej strony, to też jest fajne, ponieważ ta rabata jest taką właśnie rabatą na środku, ogromną, ale można ją przejść z jednej strony, z drugiej strony i naprawdę na każdej części coś innego się dzieje. Ale ja tu na przykład wsadziłam różę Eden Rose od Agi z Pastry Garden. Eden Rose, którą można prowadzić jako różę pnącą, ale też fantastycznie sprawdza się jako krzew i ona mi tutaj docelowo będzie naprawdę taka wielka rosła. Ale teraz efekt właśnie tych kocimiętek, tych wszystkich właśnie roślin dookoła, nawet właśnie przepięknej werbeny patagońskiej, powoduje, że nie widać takich dużych luk tutaj. Gdybym chciała tu jeszcze bardziej zagęścić, myślę, że spokojnie, fajnie na takiej rabacie dosadzić sobie dalie, bo dalie u nas naprawdę nie są dobrymi roślinami do zimowania w ogrodzie. Raczej musimy je zimować w garażu, w piwnicy, ale dalie rosną też świetne, wielkie i niesamowicie wypełniają takie rabaty. Więc tworząc taką rabatę, gdy te rośliny, które tutaj macie, jeszcze nie osiągnęły takiego maksymalnego swojego wzrostu, warto uzupełnić wszelkie luki innymi roślinami. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będzie interesująco, po drugie w kolejnym roku nie będziecie się przejmować, że musicie coś przesadzać, ale po trzecie, im bardziej zacienicie przestrzenie pomiędzy tymi roślinami, tym mniej chwastów będzie wyrastać. One po prostu się tutaj już nie będą miały jak wybić, nie będą miały jak przebić przez ten gąszcz, więc to jest taka warta uwaga. Nie wiem, czy taki film Wam się podobał, ja tylko czekam, aż ta rabata będzie z roku na rok coraz bardziej inna, coraz bardziej ciekawsza i coraz bardziej spektakularna. Ale myślę, że często właśnie czekamy na taki fajny efekt w ogrodzie i chcemy go osiągnąć jedną odmianą roślin. Nie bójmy się eksperymentować, szaleć. Takie rośliny, które Wam dzisiaj pokazałam, to są rośliny, które naprawdę są łatwe w obsłudze. Nie mówię o różach, bo róże, mimo tego, że naprawdę nie są kłopotliwe, ale wiele osób się ich boi, ale wszelkie byliny, wszelkie hortensje bukietowe, wszelkie budleje i wszelkie rośliny jednoroczne, o których dzisiaj mówiłam, to są właśnie rośliny, których nie ma co się bać.
Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. No i widzimy się prawdopodobnie za 2 dni. Dziękuję Wam bardzo. You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on,